czas oczekiwania dobiegł końca. Witamy wszystkich serdecznie i dziękujemy za cierpliwość, jaką wykazaliście się w oczekiwaniu na szczegółowe informacje dotyczące stanu projektu. Dzisiejszy materiał poświęcony zostanie przede wszystkim kwestii wyjaśnienia Wam wpływu pandemii wirusa COVID-19 na tempo prac nad dziejami Korinis wraz z wyjaśnieniem niedotrzymania przez nas terminu premiery, która miała odbyć się w grudniu 2020. Przedstawimy Wam również wszystkie elementy produkcji, które zaliczyły opóźnienia oraz omówimy zadania, jakie stoją przed nami w ciągu najbliższych miesięcy. Przy tej okazji chcielibyśmy przeprosić Was za niedotrzymanie terminu publikacji tegoż filmu. Niestety za bardzo pospieszyliśmy się z informacją o wypuszczeniu go przed świętami. Serdecznie Was za to przepraszamy i zapowiadamy, że był to ostatni podany publicznie termin publikacji jakiegokolwiek materiału filmowego z naszej strony. Wracając jednak do tematu głównego, pandemia uderzyła w nas w trzech ważnych aspektach produkcji: gameplayu, nagrań dubbingu oraz nagrań muzyki z orkiestrą na żywo. W kwestii gameplayu najważniejsze osoby w naszym zespole zostały na kilka pierwszych miesięcy najpierw kompletnie wyłączone z uczestnictwa w projekcie, a w kolejnych powróciły w trybie mocno ograniczonym. Jak pewnie pamiętacie, w pierwszym okresie pandemii sporo osób traciło pracę lub znacznie obniżano ich pensje, a w wypadku wielu osób z naszego zespołu pracujących w wolnych zawodach lub z własną działalnością gospodarczą, ta sytuacja kompletnie zmieniła priorytety, jakimi stały się zatroszczenie się o byt swój i swojej rodziny. Dzieje Korinis są w końcu dla wszystkich pracujących przy nim osób projektem dodatkowym i niekomercyjnym. To wszystko spowodowało, że spowolnieniu uległo tworzenie wielu niezbędnych do wydania projektu elementów, takich jak kolejna porcja zróżnicowanych, nowych pancerzy, animacji, skryptów misji pobocznych, czy choćby korekty dialogów. Kwestia dubbingu wymaga pewnych dobitnych wyjaśnień, gdyż krążą wokół niej fałszywe opinie wynikające z niedoinformowania lub złej woli. W obliczu pandemii jednym z naszych pierwszych pomysłów była próba przeprowadzenia nagrań w sposób zdalny, to jest samodzielnie, przez każdego z około 70 nienagranych jeszcze aktorów lub z niewielką formą pomocy z naszej strony. O tyle, o ile połowę tej liczby stanowią aktorzy młodzi, w wieku od 20 do 40 lat, gdzie w ich przypadku z pomocą sprzętową i wygłuszeniem pomieszczenia mogłoby się to udać, tak druga połowa, czyli prawie 40 osób z nienagranej jeszcze obsady, to aktorzy po 50 roku życia, którzy nie są osobami biegłymi technicznie i niemożliwym byłoby przeprowadzenie z nimi nagrań bez dodatkowych osób do pomocy. Dochodzi do tego jeszcze kwestia sprzętu, mikrofonów, gdzie każdy musiałby mieć podobną charakterystykę i ustawienia, a i tak nie uniknęlibyśmy różnic jakościowych w poszczególnych z nagrań, co wymagałoby ogromnej ilości godzin pracy przy masteringu plików i doprowadzania ich do tego samego brzmienia. Jak więc widzicie, na tę chwilę nie mamy możliwości nagrania dobrego jakościowo dubbingu. Mamy jednak dwa pomysły na rozwiązanie tych problemów, które przedstawimy Wam za chwilę. Przy tej okazji chcemy też poruszyć kwestię studiów nagraniowych użyczających nam przestrzeni niekomercyjnie, które to w obliczu pandemii i własnych problemów nie są w stanie wpuszczać nas do nagrywania za darmo takiej ilości aktorów, gdyż same realizują swoje zlecenia w bardzo wolnym tempie. W studiach obowiązują nowe zasady, takie jak nagrywanie aktorów z dużymi przerwami na odkażenie i dezynfekcję studia, limity osób i tym podobne, w związku z czym nie mamy póki co swobodnego dostępu do studiów nagraniowych, a nagrywać możemy tylko pojedyncze osoby i to tylko w terminach, jakie odpowiadają studiom, co utrudnia zgranie tego z czasem naszym i aktorów. Z tych samych powodów otrzymaliśmy prośby od bardzo dużej liczby z aktorów, aby w obliczu tej sytuacji, która dotyka też mocno ich, wstrzymać się z nagraniami dubbingu dziejów Korinis jeszcze przez jakiś czas, do czasu unormowania sytuacji, co ma szansę nastąpić już niedługo. A ponieważ ich udział w projekcie ma charakter wyłącznie darmowy, musieliśmy tę prośbę uszanować. Bez względu na Wasz prywatny stosunek zarówno do całej pandemii, jak i szczepień, słyszeliście już na pewno o scenariuszu powrotu do normalności, gdzie rządy wszystkich państw pokładają ogromną nadzieję w szczepionce, która miałaby spowodować w kolejnych miesiącach zniesienie wszelkich obostrzeń i powrót wszystkich społeczeństw do normalnego trybu życia, a wtedy większość z wymienionych przez nas problemów po prostu zniknie. Jeśli jednak życie nie wróci do normalności, to ustaliliśmy już z aktorami i mamy ich potwierdzenie, że będziemy przeprowadzać nagrania bez czekania, w sposób częściowo zdalny i częściowo studyjny. Kluczowe są teraz najbliższe miesiące, dlatego prosimy Was o śledzenie sytuacji.
Chcemy też poinformować, że dialogi wszystkich aktorów w wieku seniorskim, którzy wystąpili w projekcie Nestorzy, zostały przez nas ukończone i nagrane, w tym również tych aktorów, którzy niestety zmarli. W związku z tym ich udział w dubbingu dziejów Korinis będzie rodzajem ich pożegnalnej, ostatniej roli dubbingowej. Niestety, chłopak miał swoje specjalne miejsca, których położenia nie chciał nikomu zdradzić. To było wielkie ryzyko z jego strony, gdyż w razie problemów nikt nie będzie wiedział, gdzie go szukać. Radzę ci jednak przeszukać jaskinie. Może się okazać, że będzie w jednej z nich. W końcu to w nich są największe złoża minerałów. A może być tak, że w którejś z nich znajdziesz jego ślad. Ostatnią opóźnioną kwestią są nagrania nowych utworów z orkiestrą na żywo. Nie udało się nam przeprowadzić tych nagrań jeszcze przed wybuchem pandemii, a terminy, na jakie byliśmy umówieni, musiały zostać odwołane z powodu jej wybuchu. Jak zapewne się domyślacie, nagrywanie całej orkiestry w sposób zdalny jest kolejnym zadaniem karkołomnym i w tym wypadku scenariusz powrotu do normalności i zniesienia obostrzeń pozwoliłyby nam na nagranie wszystkich utworów w spokoju. Jeśli jednak do tego nie dojdzie, najprawdopodobniej zrezygnujemy z nagrań części utworów i nagramy tylko niektóre z nich metodą zdalną, gdzie poszczególne instrumenty będą nagrywane, dosyłane i składane manualnie przez kompozytora. W takim scenariuszu będziemy to chcieli skonsultować z Wami i planujemy w związku z tym ankietę, gdzie proponując kilka rozwiązań zapytamy o Wasze zdanie na ten temat. Wracając do prac deweloperskich nad samą grą oraz gameplayu, przez cały ostatni okres dokonaliśmy mnóstwa zmian i ulepszeń wyspy Vaduz. Miasto dorobiło się nowego portu, a górne miasto sprawia wrażenie jeszcze bogatszego. Poza tym stworzyliśmy od nowa wiele z istniejących już wcześniej lokacji: Dolne Miasto, twierdzę, klasztor Adanosa, wielką farmę, lasy oraz kopalnie. Wszystko po to, aby dzieje Korinis dostarczały jak najlepszych wrażeń estetycznych, a cały świat i fabuła były ze sobą spójne. Chcemy, aby każde miejsce, jakie dane będzie Wam zwiedzić podczas rozgrywki, wyglądało na prawdziwe, a świat był mądrze wypełniony dostępną tam zawartością. Z tego powodu nawet miejsca pozbawione postaci opowiadają jakąś historię, nierzadko ukrytą na pierwszy rzut oka i wymagającą poskładania pojedynczych wskazówek w logiczną całość. Nowe modele obiektów, których w ciągu roku stworzyliśmy aż kilkaset, pozwalają na rozszerzenie klimatu charakterystycznego dla gry Gothic 2, a jednocześnie ze spójnym i logicznym sposobem tworzenia świata umożliwiają zachowanie atmosfery charakterystycznej dla tego tytułu. Podczas rozgrywki będzie Wam dane zobaczyć nie tylko nowe modele obiektów, ale również potworów, przedmiotów czy nowych animacji oraz zupełnie nowe typy zadań niespotykane dotąd w oryginalnych Gothicach. Obecnie w działach 3D i level designu trwa remodeling kilku fragmentów świata, gdyż pochodzą one z czasów sprzed rozłamu i odstają jakościowo od tych, które powstały w ostatnim czasie pod okiem bardziej doświadczonych osób. Zależy nam na jak największej spójności w tym, co robimy, dlatego dział scenariuszowy pracuje nad rozszerzeniem 2 ostatnich rozdziałów gry, gdyż na etapie testów okazały się one zbyt krótkie. Jest to sytuacja podobna do tej z Gothica 1. Wielu z Was na pewno pamięta sytuację, w której po odebraniu Ulumulu od Tarroka nie było co robić, a dalsza część rozgrywki skupiała się tylko na jednym celu. Chcemy uniknąć tego błędu, dlatego scenarzyści mimo ukończenia najważniejszych zadań wciąż pracują nad dodatkową zawartością. Dotyczy to nie tylko dodatkowych zadań, zależy nam także na tym, aby świat sprawiał wrażenie żywego organizmu. Jest to możliwe dzięki temu, iż w czasie zadań Lars może powoływać się na swoją gildię bądź zdobyte znajomości. Jednak warto przy tym uważać. Napotkany NPC może dać nam delikatnie do zrozumienia, że niezbyt spodobało mu się to, co zrobiliśmy jego najlepszemu kumplowi. Jeżeli chodzi o dział skrypterów, to poza wprowadzeniem kolejnych zadań do świata gry, zajmują się oni również tworzeniem nowych postaci oraz nowych rutyn i mechanik z nimi związanych. Dział grafiki 2D przygotował około 400 nowych tekstur twarzy, które zostaną rozdysponowane prawie 1000 NPC-ów, czym zajmują się właśnie skrypterzy. Vaduz nie może być i nie będzie opanowane przez klony. Jest to jednak proces dość żmudny i wymagający odręcznego dobierania twarzy dla każdej postaci, nawet takiej, która nie ma imienia i stanowi tylko tło, oraz dobierania jej odpowiedniego modelu 3D głowy.
Ponieważ nasz dział 3D był głównie zajęty rzeczami, które wymienialiśmy wcześniej, obecnym priorytetem na najbliższe miesiące jest wzbogacenie wszelakich gotowych postaci, tworząc im dodatkowo 60 nowych animacji i około 50 pancerzy. Z racji tego, iż projekt jest bliski wkroczenia w wersję alfa, udało się rozpocząć pierwsze testy nad każdym elementem gry. Zależy nam na tym, aby wydać projekt działający bez problemów i z jak najmniejszą ilością błędów, w związku z czym chcemy wyłapać jak najwięcej usterek już na etapie testów. Drugim ważnym celem testów jest sprawdzenie, czy gra jest spójna, zarówno pod względem gameplayowym, jak i wizualnym. Gra powinna sprawić Wam jak najwięcej radości, a między jej elementami musi być zachowana jak najlepsza synergia. Podsumowując, mimo pandemii udało się poczynić ogromne postępy w pracach nad dziejami Korinis. Całą tę trudną dla nas sytuację staraliśmy się przedstawić w sposób jak najbardziej transparentny, a cały okres poprzedzający publikację tego filmu bardzo ciężko pracowaliśmy, co oglądacie na załączonych etapach gameplayu. Choć pandemia jest realnym problemem opóźniającym premierę, to jednak nie zmarnujemy dodatkowego czasu. Jest to dobra okazja do szczegółowego przetestowania, czy każdy element gry jest ze sobą spójny i zachowujący klimat oryginalnej serii. Przed nami okres kilku miesięcy bardzo wytężonych prac, tak więc prosimy Was o kredyt zaufania i uzbrojenie się w cierpliwość. Na koniec mamy też do Was ogromną prośbę, ponieważ zaobserwowaliśmy, że w okresie od publikacji ostatniego filmu zapanował ogromny chaos informacyjny i wiele osób nie wiedziało, gdzie szukać aktualnych informacji o dziejach Korinis. Prosimy, abyście za Centrum Informacji o Projekcie traktowali nasz oficjalny profil w serwisie Facebook, do którego obserwowania gorąco Was namawiamy. To właśnie tam na bieżąco wrzucamy aktualne informacje z produkcji, wieści z prac nad grą, nowe materiały oraz umożliwiamy Wam kontakt z nami poprzez funkcję wiadomości prywatnej. Adres profilu wyświetlamy Wam na ekranie. Zdajemy sobie sprawę, że nasze filmy pojawiają się rzadko. Jednak już teraz wśród zespołu padło kilka interesujących propozycji, jak poprawić naszą komunikację z Wami w sposób, który będzie dla Was satysfakcjonujący. Gdy tylko znajdziemy sposób, który nie odbije się w negatywny sposób na tempie prac, koniecznie damy Wam znać. Wyczekujcie więc wieści. Na dziś to już wszystko od nas. Życzymy Wam dużo zdrowia, bo to najważniejsze, wszystkiego co najlepsze w nowym roku i dużo energii do przetrwania w otaczającej nas rzeczywistości. Mówił do Was, jak zawsze w imieniu Soulfire, Arkadiusz Arkadikus Woźniak. Niech Innos ma nas wszystkich w swojej opiece. Gothic 2. Dzieje Korinis. A człowiek pokonał bestię, która wróciła do królestwa Beliara.